Witamy na Phuket, moi kochani. Tu jest Pablo. Przyjechaliśmy od razu. Pierwsze co zrobić na Phuket? Zjeść zupkę. Obowiązkowo nasze ulubione miejsce, jak się wraca do lotniska. Ale tęskniłem po prostu. Od razu pyszna zupa z porkiem, do tego jeszcze ryżyk. Najlepsze co jest, nie mogłem się doczekać. Zaczynamy kolejny sezon w Tajlandii, moi drodzy. I tak wygląda szczęście w Tajlandii. Pychotka. Oje, piękne autko. Cudowne jest. No i jesteśmy w domku. Nareszcie. Ale skarż na bombę. Nie, ale trzeba zacząć na palmu umarłe. Ojeju, no. Strasznie. O kurde, ci keczą, co tak zdechły. Trzeba je przesadzić. No większe doniczki potrzebują chyba. I tak zaczynamy dzisiejszy dzień. Po śniadanko. Owocki do tego świeże. Ja kocham tu być. No i popatrzcie, co tutaj ciekawego budują koło naszego domu. Będziemy mieli też to w naszej ofercie do sprzedaży. Takie parę bloków. 2, 4, 5 bloków będzie dokładnie. Raz, 2, 4, 5, no. Tak to będzie wyglądało. Tutaj cały ten teren. Jak ktoś jest zainteresowany, dajcie znać. Za parę dni to będziemy mieli w ofercie, ponieważ czekają tu jeszcze na pozwolenia wszystkie. I dopiero wtedy, jak dostaną pozwolenia, no to wtedy to wrzucamy w ofertę. Tak w ogóle trochę, nie wiem, ja nigdy nie jestem chory. A coś mnie chyba załatwiło wczoraj w samolocie. Ktoś mnie chyba czymś, jakimś wirusem zaraził, bo normalnie tak się czuję taki... Nieciekawie. O 3:00 się obudziłem dzisiaj, nie mogłem już spać. I jak ja sobie to odjąłem, patrzę, kurde, przecież 3:00, to w Polsce dopiero 10:00 wieczorem. I jak ja mam spać? No ale na szczęście jeszcze później usnąłem na 2 godziny. No, nie, w sumie na 3. Także tyle dobrze. No, jedziemy właśnie na zbiórkę. Chłopaki już wczoraj przyjechali na obóz w sobotę. Tym razem wyjątkowo dzień wcześniej, ponieważ dzień wcześniej musimy kończyć. I jedziemy na wycieczkę. Nie ma co marnować tak pięknego dnia. Jedziemy coś pozwiedzać. Jak sobie ludzie dojeżdżają na plażę. No i powrót do Bang Tao. Ale mnie tu nie było. A od jutra tu zaczynamy obóz kolejny. Słako! Ale się nie mogę doczekać treningów już. Pablo, gotowy? Nie na to. Paweł, na to jesteś zawsze gotowy, także to wiem. Dobra, idziemy. Chodźcie, chodźcie. Ale się nie mogę doczekać pierwszego treningu, ale zdechnę. Przyjechaliśmy na Summit Viewpoint, ale patrzcie co tu jest. Polones, nie no, ale w ogóle takiego poloneza też jeszcze nie widziałem na oczy w ogóle. Stary, no te Karo, no to wiadomo. O, ale taki? Ile to musi mieć lat? Tu mój polonez, a tu taki. Nie no, szok, no tego się nie spodziewałem. Jak on tu przyjechał? Dobra, jesteśmy na Summit Viewpoint. Miejsce wam pokazywałem 100 razy, ale tu jest zawsze tak samo fajnie. Polecam, jak ktoś chciałby się zatrzymać na noc. Na dole są namioty, można sobie namiot wynająć. Albo domek po prostu. Albo z boku to nowe co jest, nie? Co jest z boku? No to szklane. To jest z boku, gdzie jest obrazy. Ale tam można spać? Nie można. Tam jest hotel? O, to nie wiedziałem. O, patrzcie, tutaj namiociki można sobie wynająć. I z takim widokiem. No było ciepło w tym, bardzo ciepło. Ale warto. Najważniejsze w tym odcinku, o czym muszę wspomnieć, o czym nie mogę zapomnieć, dlatego powiem od razu, póki mi się to przypomniało. Jest to, czekajcie, usiądę sobie gdzieś, żeby było wygodniej. Nie wiem, czy mi dobrze mikrofon łapie, ale chyba tak. O, tak jest ładnie. Najważniejsza sprawa. Mamy jeszcze parę miejsc na kolejny obóz, także jeśli ktoś chce jeszcze przyjechać, zapraszamy serdecznie. I pamiętajcie, że wróciłem na miejsce. Jeśli ktoś chce kupić od nas wycieczki, jest na miejscu na Phuket, to dawajcie znać.
ponieważ bardzo dobre ceny, w sumie jedna z najlepszych na wyspie. Pomożemy wszystko załatwić, przywieziemy, także dawajcie znać. Na Instagramie się odezwijcie, Polacy na Phuket, najłatwiej znaleźć. No. Nie kupuj oryginalny, bo czuję w miesiąc. Jest ekipa i to jeszcze nie wszyscy, bo nie wszyscy pojechali. Na 40 osób, samych obozowiczów 35. Dzisiaj wyjątkowa ekipa ma tą wycieczkę. Tak wam mówiłem, przez to, że zaczęliśmy wcześniej. A w ogóle, to tutaj, jakbyście planowali przyjechać, to jest fajnie przyjechać sobie z Phuket na własną rękę, po prostu. Skuterkiem sobie jedziecie, zależy skąd, ale myślę, że tak jakieś 1,5 godzinki na spokojnie, skuterkiem. Jesteście w tym pięknym miejscu. Patrzcie, jaki tu jest dom, to jest mistrzostwo. Tutaj ulica się kończy komuś w domu. Tak, patrzcie, jedziecie sobie, jedziecie i asfalt się komuś kończy w chałupie. Zobaczcie, jakie tu mają też biuro podróży. Team Adventure. No, a my przyjechaliśmy tutaj, stąd bierzemy już łódki. Tutaj ekipa. To i tak jeszcze niepełna, bo parę osób zostało, bo byli w Tajlandii parę dni wcześniej, już sobie tutaj przyjechali. Ale mamy skład. Treningi będą petarda. Tak w ogóle z racji tego, że tu jest naprawdę bardzo dużo osób na kanale, nowych, którzy po prostu w tym roku doszli na kanał, bo szczerze 300 000 nowych subskrybentów. Wiele osób, którzy nie subskrybują i serdecznie Was zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, ponieważ w tym roku cel to 1 000 000 subskrybentów na tym kanale i złoty znaczek od YouTube. No i przez to, że właśnie jest tyle tych nowych ludzi, to chcę po prostu serię z Tajlandii zrobić taką fajną, pokazać Wam dużo miejsc, dużo zainteresować Was tym, jaka fajna jest Tajlandia i wiem, że starzy widzowie powiedzą, że to już było, ale pamiętajcie, w Tajlandii zawsze się coś zmienia, co chwilę jest coś nowego. No i będę się starał, żeby te odcinki były naprawdę fajne. Teraz z tej serii tutaj zobaczcie jeszcze tylko ma 2 odcinki z Tajlandii, może 3 i później będzie zakończenie serii, a później startujemy z całą serią właśnie z Tajlandii. Przez to, że następne 2 miesiące na pewno to spędzimy. Odpływa kolejna na każdą łódkę po 10 osób. Jedna już tam popłynęła. Paweł, pracujesz na łódce? Jest. No i jesteśmy w Muslim Village, wioska na wodzie, w której mieszkają ludzie na stałe. Plus dodatkowo każda wycieczka, która płynie na Jamesa Bonda, przypływa tutaj sobie zjeść obiad. Tak wspierają tą społeczność tutaj, która tu mieszka. Fajna opcja. Dodatkowo sami mają hodowlę krewetek i innych różnych skorupiaków, że tak powiem. Nie wiem, co to jeszcze oprócz krewetek jest, ale coś tu jest. No i tu dużo różnego jedzonka. Dobra, idziemy sobie połazić po rybackiej wiosce. Oczywiście miliony pamiątek też. No, turyści przyjeżdżają, no to muszą to wykorzystać i sprzedać, co się da. W ogóle za parę dni robimy sobie zalą pierwszą domówkę. Zobaczycie też trochę z tego. I robimy... Po remoncie będzie trzeba znowu remontować i robimy właśnie typową imprezę w stylu tajski turysta. Czyli ludzie mają mieć spodnie w słonie, jakąś koszulkę z czangiem lub 7-Eleven lub taką Tajland po prostu. Będzie coś ciekawego. Dużo wody dzisiaj w sumie jest. Wszystko zalane. Jak tu przypływacie na krabi, na tą wycieczkę, pamiętajcie, że tu pochodzić po tej wiosce, bo fajne rzeczy można zobaczyć. Ciekawe, których na pewno nigdzie indziej nie zobaczycie. Jak ludzie żyją na wodzie. No, jak. To jest ciekawe, że ktoś wpadł na to, żeby sobie tu wybudować wioskę w ogóle. Ptaki na szczęście. Wszystkie takie same.
No i rozpoczynamy z Pawłem kolejny sezon. Tak. Który sezon w Tajlandii. Dokładnie. Który to już? Który to Od już rok? 2011 jest 15, 14 sezon już. Ale ten czas leci. Czas leci, a my jak małe dzieci. A z roku na rok coraz lepiej. Ale coraz drożej. Pamiętajcie, jak ktoś przyjeżdża do Tajlandii i myśli, że Tajlandia jest tania, to jak się mieszka, to jest. Ale jak się wie wszystko, jak się wie, co gdzie robić. Ale jeśli przyjeżdżacie tutaj jako turyści, wydacie kupę pieniędzy, od razu wam mówię. Tania Tajlandia to już tylko mit. Chociaż i tak uważam, że jest dużo taniej niż... Może nie dużo, ale jest taniej. No, szczególnie w Polsce też. Albo niż w Stanach. O Jezu, No nie, no to, nieba ziemia. no to nie ma co porównywać, no ale w Polsce ceny ostatnio, jak byliśmy na święta, naprawdę podziwiam ludzi. Podziwiam was wszystkich, że dajecie radę. Patrzcie. Thank you. Patrzcie, tutaj jest szkoła normalnie, ale dzisiaj zamknięta, bo jest niedziela. Ale normalnie tu dzieci mają szkołę, boisko jedno, drugie, ale zaraz wam pokażę najlepsze boisko, tylko myślę, że poszliśmy, Paweł. Nie, no tu będzie od góry widać. No będzie widać, ale... Zawsze się za daleko, wiesz. Popatrzcie. Tu jest jedno, ale to... Ty, siatkę zrobili! Tam meczet z tyłu. Nie, no to już nie jest to samo. Patrz, ktoś im zainwestował pieniądze tutaj. Nowe w ogóle jest, nowe kolory ma. Kurczę, to wam teraz powiem, że to już nie jest to, co było. Wcześniej to boisko, zaraz przelecę dron, zobaczycie. Nie miało żadnej siatki, żadnych barierek i za każdym razem, jak piłka wpadała do wody, no to ktoś musiał wskakiwać. Teraz to jest elegancko, tutaj macie Watervilla. Prawie jak na Malediwach. No i niestety, drona nie będzie. Ze względu na to, że jakieś ustawienia by się przestawiały. No i długo zajmie, żeby to wszystko poustawiać, także dopiero w domu to zrobię i... No cóż, nie tym razem. No już płynęliśmy na James Bond Island. Patrzcie, jaki jachcik. No, patrzcie, jak tutaj mieszkają rybacy. Tak zwane Watervilla. Na Malediwach trochę inaczej wyglądają. Nie no, przerąbane mają tak naprawdę. I tutaj hodują krewetki, coś jeszcze. No i tak żyją. No i jesteśmy z powrotem. Wiedziałem od razu, że jak wiatr był rano, to będzie bujało na morzu i tak bujało, że po prostu szok. Tak też głupiało powiedzieć. A, wiedziałem. Trzeba się zbierać, wracać na Phuket. Jedziemy z Pawłem zrobić jakiś rozruch, żeby jutro nie umrzeć na treningu. Bo lekko nie będzie. Nie boksowałem nic od końca sierpnia. No w sumie tak ruszyłem w podróż. Także trzeba coś porobić dzisiaj. Dobra. Trzeba się trochę rozruszać przed jutrem, bo nie będzie lekko. Dobrych parę miesięcy nie byłem na treningu. Także dzisiaj pół godzinki, żeby wszystko się rozciągnęło tak jak powinno, żeby nie bolało jutro. No jutro zaczynamy mocno. Kolejny obóz. Także wiecie jak jest. Lekko nie będzie na początku na pewno. Paweł, mam typa, który chcecie sprawdzić. Ale pozwolenie czy naraz? Nie wiem, jak wolisz. O właśnie. To on. No, pierwszy trening za nami. Idziemy się jeszcze porozciągać. Paweł jak Paweł w treningu cały czas. Ja tu już gorzej,
Ale spokojnie, parę dni. Drugi Paweł też. Ale spokojnie, parę dni i będzie dobrze. Myślę, że 3-4 dni wrócę do jakiejś chociaż średniej formy. Że nie będzie dusiło. No i po treningu na plaży, którą mamy tu od razu obok salki. Bang Tao. Z salki, z buta jakieś, nie wiem, 5 minut, może 7. I od razu jak wychodzicie, macie takie miejscówki tutaj, gdzie są restauracje, pufy do posiedzenia. W ogóle na całej plaży, tu wszędzie się coś dzieje. Bang Tao to jest chyba najbardziej taka rozwinięta plaża pod względem no, tego, że się coś dzieje po prostu. Później pójdziemy jeszcze do Maja i do innych beach barów, to wam pokażemy. Ale najpierw musimy coś zjeść. Pyszne tajskie jedzonko. Arinara Hotel. Ale my się idziemy przejść plażą. Zobaczyć po kolei każdy beach bar, co się dzieje tutaj na Bang Tao, żebyście sobie zobaczyli, co tu fajnego jest. Tutaj jest kolejny beach bar, nazywa się Catch. No tutaj w weekendy są dobre imprezki też. A od klubu i od naszego hotelu, gdzie się zatrzymaliśmy, 10 minut może z buta. Bliziutko. No a tutaj główne wejście. Tutaj po prawej stronie restauracja. Ceny wysokie. No a tutaj klub. Wszędzie fajnie, ale nie ma to jak w domu. No, trzeba iść spać. Powiem wam, że jeszcze jetlag mnie trochę męczy. Także mam nadzieję, że prześpię normalnie noc, bo wczoraj o 3:00 wstałem, nie mogłem spać. No i co? Rano bieganko, później książka, fenomen poranka, a później zaczynamy obóz. Dobra, zaczynamy kolejny obóz. Czy każdy ma ubezpieczenie wykupione? Każdy ma przyjechać tutaj z ubezpieczeniem. Tutaj jak wam coś się stanie, służba zdrowia jest 10 razy droższa niż wszędzie na świecie. Za byle jaką pierdołę płacicie już w tysiącach albo w dziesiątkach tysięcy. Zaczynamy kolejny obóz. 35 osób przyjechało potrenować z nami. Dodatkowa ekipa stąd. Będzie nam na każdym treningu około 40 osób. Czasem więcej, czasem mniej. W drugim tygodniu pewnie mniej. Ale ekipa świetna. Pamiętajcie, mamy jeszcze parę miejsc na kolejny obóz. A później jeszcze jeden jest w lutym i jeszcze jeden w kwietniu. I to myślę, że będzie tylko tyle w tym roku, że tylko będziemy 4 organizować. Na każdym obozie każdy dostaje zbroję, która dodaje plus 10 do wszystkiego. Totalnie do wszystkiego. Koszuleczka ze sponsorami. Czekaj. Dziękujemy bardzo. Każdy dostaje spodenki do Muay Thai. Sprzęt musi mieć każdy swój, oczywiście rękawice, ochraniacze, szczęki. O kurde, nie wziąłem szczęki. I bandaże, no bo to wiadomo, trzeba mieć swoje. Gotowy? Zaczynamy. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do it. Pięknie! Każdy daje radę. 3 grupy zaawansowania. Na koniec jeszcze 3 techniki Muay Thai. Później jeszcze mocna dobitka. Pierwszy trening zaliczony. Trochę chrypkę. They don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created. Zajebisty trening, panowie! Rozciągamy się jeszcze! I na koniec trzeba podziękować trenerom. Super trening! Cała ekipa. Dobrze wygląda.
Jest moc! Przyjechałem właśnie się wzmocnić po treningu. Thank you. Okay, check up. Thank you. Okay. And I need mango. Mango? Yeah, but can you cut? No, Oh, I need cut. I don't have knife. Dobra, muszę wziąć owocki. Zaraz będę robił sobie pysznego szejka. Tak, biorę sobie mango, papaję i do tego dragon fruit. Taki owoc. I need one. Smakuje jak kiwi, przynajmniej dla mnie. Tutaj macie marakuje, passion fruit. W połączeniu z mango najlepsze szejki jakie są. Także jak będziecie w Tajlandii, proście o szejka mango, passion. Tutaj małe ananaski. To wam też polecam, jak będziecie w Tajlandii. Bardzo, bardzo słodkie. Przepyszne. No, a tu jeszcze macie żółtego arbuza. I nie, że on jest niedojrzały, bo on jest dojrzały, tylko ma po prostu taki kolor, taka odmiana. Ale w Polsce chyba też są takie. Dobra, mamy dla was świetną okazję, ponieważ z okazji nowego roku 2025 Blendigo robi świetną promocję, czyli minus 25% na blendery. Wbijajcie na dół w linka, tam możecie kupić. Taka cena jest po prostu wyjątkowa, bo jeszcze takiej ceny nie było. I myślę, że w tym roku już tak niskiej ceny nie będzie, także warto skorzystać. Ja właśnie zaczynam sobie robić pysznego szejka owocowego. Wtedy trochę jestem przeziębiony, także bez lodu. Ale jeśli ktoś się z was zastanawia, bez problemu kruszy lód, jakieś orzechy, jakieś twarde rzeczy, nie ma z tym żadnego problemu. 500 ml się mieści, akumulator wytrzymuje około 15-20 razy. I dodatkowo, jeszcze pod względem podróżniczym, możecie go zabierać w każdą podróż. Ja go mam zawsze przy sobie, w bagażu podręcznym i zawsze przychodzi. No i zaczynam robić pysznego szejka. Daję ulubione mango moje. Do tego smoczy owoc, który smakuje jak kiwi moim zdaniem. I do tego papaję. Wszystko trzeba zalać wodą. Tutaj ze względu na to, że te owoce są tak słodkie, kompletnie nie trzeba dodawać cukru, chociaż i tak niektórzy dodają. Ja nie dodaję, bo nie muszę. Ja już przygotowuję pysznego szejka, a wam jeszcze na sam koniec chcę powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, żeby skorzystać. W linku na dole macie 25% z okazji nowego roku, czyli 2025. Polecam serdecznie. Piotr Pająk, podróż wojownika, Blendigo 3. Przyjechaliśmy na budowę zobaczyć. Wszystko już pięknie rośnie. Tam za parę dni w tej pierwszej willi już będą dach kłaść i wyciągają jej ściany, murować. To możecie zobaczyć na dole już wykańczają garaż. Yep. Zbrojenie już rozkładają. Super to idzie. Cały czas do przodu. Powiedzieli, że w kwietniu ma być pierwsza gotowa. Zobaczymy, jak im się to uda. Przyjechaliśmy na Nayahar Beach. To jest pierwsza plaża właśnie blisko tych domów, które budujemy. Ale też słońce zaszło. Dobra, koniec pierwszego odcinka. Zaczynamy kolejny sezon w Tajlandii. Tak jak wam mówiłem, w tej serii zobaczcie jeszcze jeden albo dwa odcinki z Tajlandii, podsumowanko, koniec tej serii. Tak jak wam mówiłem, że jeszcze seria potrwa aż do powrotu do Tajlandii. Przez to, że w niektórych krajach nie wyszedł całkowicie plan, no muszę wypełnić te 100 odcinków, które obiecałem, że będzie. Jest jak jest, ale cel trzeba zrealizować. Dzięki wielkie, że jesteście na tym kanale. Pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, bo w tym roku lecimy po 1 000 000 subskrybentów na kanale Podróże Wojownika i tylko z wami może mi się to udać. Także dziękuję bardzo. Jesteście najlepsi. Pozdrawiam, zapraszam na kolejny odcinek. Nie wiem kiedy, może za parę dni. Zobaczymy. Pozdro.